Dzień dobry moi drodzy, witam Was w listopadzie i w listopadowej kosmetyczce miesiąca. Listopad to jest jeden z tych brzydszych miesięcy w roku i nigdy tego miesiąca nie lubiłam, ale są dwa powody, dla którego warto lubić listopad. Po pierwsze, dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, a drugi jest taki, że ponoć w listopadzie jest najwięcej widocznych konstelacji gwiazd na niebie i faktycznie to listopadowe niebo jest przepiękne i usiane gwiazdami, więc jest to chociaż taki fajny jeden powód, dla którego warto lubić listopad. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Rozpocznijmy listopad razem. Zacznijmy sobie od podsumowania testów z ubiegłego miesiąca, czyli do kosmetyczki października. Mieliśmy tutaj trochę nowości z Glam Shopu, trochę z Vibo. A zaczniemy sobie od rzęs. Powiem Wam, że bardzo podobały mi się te modele, które wyszły ostatnio w Glam Shopie. Mam ich więcej, mam całą kolekcję, ale tych używałam faktycznie kilka razy w ciągu miesiąca. I to jest Mila, a to jest Sara. Bardzo fajne rzęsy, ponieważ to są takie połóweczki, więc można je sobie nakleić w zewnętrznym kąciku i on zawsze się bardzo ładnie wkleja z moimi rzęsami. Chciałam powiedzieć naszymi, ale ja je testowałam, nie my. Więc wydaje mi się to być fajne rozwiązanie dla osób, które lubią czasami, żeby te rzęsy były takie extra, ale żeby były wciąż z efektem bardziej naturalnym niż taki cały sztuczny pasek. Te zawsze wyglądały pięknie, zjawiskowo, pięknie wydłużały oko i przede wszystkim wyglądały praktycznie tak jak moje. Więc bardzo, bardzo fajne rzęsy. Te mogę Wam śmiało polecić, te modele. Potestowałam sobie również w tym miesiącu trochę to mydełko z Glam Shopu, ten laminator. Powiem Wam, że jest przyjemny, ale to tak jak inne mydełka u mnie, to nie jest takie utrwalenie na mur beton, czyli one w trakcie wyczesywania pięknie stoją do góry, ale one po chwili delikatnie opadają. I to mydełko robi praktycznie to samo. Da się oczywiście tak trochę mocniej przykleić je do skóry, wtedy efekt jest nieco taki mocniejszy, ale i tak ono delikatnie opada. Więc to jest takie mydełko do stylizacji brwi, ale niekoniecznie do takiego turbo mocnego utrwalenia. No i ten lepik, w końcu udało mi się go trochę poużywać, nawet miałam okazję użyć go na jednym oku, a na drugim Inglota, żeby porównać. No i jednak Inglot wypada lepiej, niestety. W przypadku lepika czasami miałam tak, że utrzymał mi wszystko po prostu bez zarzutu, a czasami jednak trochę te cienie się zbierały. Bardzo fajne do tego, żeby naklejać na nie i matowe, i błyszczące cienie. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość na tłustych powiekach, no to Inglot jednak wygrywa. Co do paletek, tej użyłam może raz w danym miesiącu, bo ja się co miesiąc oszukuję, że będę sobie używała, a potem, wiecie, praca mi definiuje to, czego naprawdę używam, bo muszę nagrać taki odcinek, czy jakąś zrobić współpracę i po prostu nie mam kiedy się tak pomalować. Ale użyłam sobie tak ze 2 razy, gdzieś tam pomieszałam z na przykład paletką tą, którą denkuję. No i Mio też sobie używałam. Powiem Wam, że uwielbiam, ale po prostu uwielbiam ten brokat, ten złoto-zielony. Jest po prostu cudowny, fantastycznie wygląda i robi efekt wow i bardzo łatwo się go nakłada, jest super. Co do matów, one są faktycznie dobrze napigmentowane, ale nie aż tak dobrze napigmentowane jak na przykład Glam Shop. To jest dobra jakość, ale to jest, uważam, wciąż taka drogeryjna jakość, więc to nie jest najwyższa półka. Są ok, ale to nie jest najwyższa półka. Ten pigment się troszeczkę mocniej wytrąca podczas blendowania w porównaniu na przykład do Glam Shopu, który potrafi wręcz się wzmacniać podczas blendowania. Wybaczcie, że porównuję do Glam Shopu, ale po prostu Glam Shop ma dosyć mocną pigmentację. Wiele z Was zna Glam Shop, dlatego wydaje mi się, że jest to dobry odnośnik. No i trwałość tych cieni również wymaga bazy i u mnie się też najlepiej trzymało jednak na Inglocie. Najlepiej jak przypudrowałam powieka, potem nałożyłam bazę z Inglota i wtedy te cienie się trzymały najlepiej, bo gdzieś tam zdarzało mi się też, że się zbierały, ale mówię, to już jest wina mojej powieki. Pamiętajmy po prostu o dobrej bazie. Krem BB z Hean Feel Natural to jest zdecydowanie krem dla osób z cerą suchą bądź dojrzałą. No u mnie, mimo że ładnie wyrównywał koloryt skóry, ponieważ jest to kryjący krem BB, no tak efekt dosyć szybko się po prostu wyświecał. No u mnie przy tłustej cerze dosyć szybko ten efekt był za intensywny. Ostatnio właśnie używam sobie i denkuję Renew Hydrating Foundation i powiem Wam, że bardzo lubię ten podkład, bo on wygląda prześlicznie na skórze, taki właśnie nawilżający, ale ja nie zdążę nagrać odcinka albo skończyć makijażu i ja już się zaczynam wyświecać mimo przypudrowania. Więc wiecie, no tłusta cera rządzi się swoim
swoimi prawami. I tutaj jest podobnie. Bardzo ładny efekt na skórze, pięknie, naturalnie wygląda, fajnie kryje, więc tutaj to bardzo mi się podoba w tym kremie BB. Natomiast no, przy tłustej cerze będzie dosyć szybko się wyświecać. Bardzo spodobały mi się te produkty z Vibo, czyli bronzer i róż w takiej formie takiego stempelka, można powiedzieć. W szczególności upodobałam sobie bronzer, bo on naprawdę bardzo ładnie się rozciera, ładnie się wtapia w skórę, nie zastyga zbyt szybko, więc mamy czas na spokojne rozblendowanie go. Gąbeczką nakłada się fantastycznie, nawet jak bezpośrednio na policzek nałożymy takie kropeczki, to te kropeczki znikają. One się pięknie rozcierają, więc pod kątem rozcieralności bardzo, bardzo przyjemny produkt i ten odcień też mi bardzo odpowiadał, to jest 2. Miałam do konturowania również te glossy z Glam Shopu, te sztywty i one też bardzo fajnie mi się sprawdziły. W szczególności bronzer, on jest taki kremowy, też pięknie się wtapia, będzie dawał bardziej nawilżone wykończenie, no bo to jest taka formuła jakby tłusta, więc jeżeli lubicie efekt takiej świetlistej skóry, zdrowej, to bardzo, bardzo polecam te glossy. Róż też był prześliczny, bardzo fajnie mi się ich używało. Co do rozświetlacza mówiłam Wam, że to będzie chyba mój hit. I z jednej strony był, bo ja uwielbiam ten efekt taki wazelinkowy, bo to jest takie, wiecie, takie tłustawo-mokrawe. I to na skórze takie pozostaje. Natomiast wiecie, że ja lubię nałożyć dużo różu. Jak nałożyłam sobie tutaj dużo różu i nałożyłam ten gloss, to później odwracając głowę do przodu widziałam tutaj taką jasną plamę. Tak jakby rozpuściło się to, co jest pod spodem. Mimo że nie nakładałam tego ani razu nie nakładałam tego bezpośrednio z opakowania, tylko zawsze paluszkiem i delikatnie wklepywałam. Więc musimy uważać z tym produktem, żeby właśnie nie rozpuścić sobie na przykład różu czy bronzera, czy czegoś, co mamy w tym miejscu na policzku. Dla osób, które może nie mają wprawy w makijażu, no on może tutaj troszkę rozpuszczać. Tych wielkich cieni praktycznie nie używałam. Używałam tej wersji złotej, czyli 2, ale właśnie jako rozświetlacz. Wydaje mi się, że trochę bez sensu kupować jest takie wielkie opakowanie tylko po to, żeby było naszymi cieniami, w szczególności, że to ma wykończenie dosłownie jak rozświetlacz. Tu mam taki love-hate, bo to jest teoretycznie rozświetlacz i jako rozświetlacz chyba że dla karnacji medium to dark, czyli takich medium do ciemnych, to może być spoko. Natomiast ja uwielbiałam ten produkt właśnie używać na oczy, do wewnętrznego kącika, na środek powieki. Jest przepiękny, bo on ma mnóstwo drobineczek, iskierek. Jest troszkę metaliczny, ale jest tej metaliczności bardzo dużo drobinek. On naprawdę wygląda przecudnie. Tylko że znowuż opakowanie jest takie wielkie, że trochę nie opyla się go kupować tylko i wyłącznie do powiek. Gdyby on był w takiej małej wersji, taki jak cień pojedynczy, mówiłabym, słuchajcie, lećcie do sklepu i kupujcie, bo jest cudny. Ale przez to wielkie opakowanie ciężko mi jest Wam powiedzieć lećcie i kupujcie, bo po prostu wiem, jak długo się zużywa takie kosmetyki. On ma 12 miesięcy ważności, więc ja w rok nigdy nie zużyję tego kosmetyku. No i została mi jeszcze tafla, czyli ten balsamo szminko błyszczyk do ust. Uważam, że ta formuła jest naprawdę fajna i nie jest wcale taka niekomfortowa i dziwna w używaniu, jakby się mogło wydawać, bo jak to weszło, to oczywiście mnóstwo kontrowersji, że to się niewygodnie stosuje i tak dalej. Nie miałam z tym najmniejszego problemu. Zazwyczaj nawet nie wyciskałam, tylko po prostu to, co jest tutaj w środku, wystarczyło mi, żeby pokryć usta. Ma prześliczny odcień, ja sobie wybrałam tą glazurkę, czyli najciemniejszy, taki trochę zgaszony kolor. No, jest przepiękny na ustach. Nie jest to formuła, która będzie super trwała, bo to jest jak taka bardzo mocno nawilżająca szminka, błyszczyk, więc ona się szybko będzie zjadała, ale na ustach wygląda przepięknie, takie ładne, nawilżające wykończenie daje, więc jeżeli lubicie takie efekty i jakieś takie bajeranckie rzeczy, to uważam, że jest godne polecenia. Zatem zacznijmy sobie makijaż i ja sobie zacznę właśnie od podkładu Renew Hydrating Foundation od Hean i nałożę go gąbeczką. Też powiem Wam, że mam poczucie, że kończy się rok, a ja mam swój Project Pan i chciałabym trochę mocniej skoncentrować się też na zużywaniu tych produktów, żeby po prostu udało mi się wykonać ten challenge, więc w dzisiejszej kosmetyczce, jak i przypuszczam w grudniowej, chciałabym też, aby było więcej kosmetyków właśnie z projektu, a korektor użyję sobie ten ze Stars from the Stars. Powiem Wam, że bardzo mi on przypasował. Tak jak mówiłam Wam w odcinku z testem tych kosmetyków, tutaj sobie zerknijcie, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, jak wypadły w takim
teście pierwsze wrażenie i mówiłam Wam w odcinku, że czułam po aplikacji takie ciepło. Bałam się, że może to wywołać jakąś alergię bądź coś takiego, ale nic takiego się nie stało. Potem używałam jeszcze z kilka razy tego korektora i nie miałam tego uczucia, więc nie wiem, może byłam akurat po aplikacji jakiegoś retinolu czy produktu z czymś takim i po prostu skóra była jakaś bardziej wrażliwa. Nie mam pojęcia, bo później się to nie zdarzyło i teraz też nic nie czuję i ten korektor jest naprawdę fajny. Przypudruję się pudrem H2O i zauważyłam ostatnio, że żeby ten podkład mi się tak mocno nie wyświecił, to muszę zrobić taki lekki baking, chociaż w tej centralnej części, więc zrobię sobie. Biorę sobie puszek i wklepuję ten puder. Na razie to będzie wyglądało, o matko, bardzo źle, ale działa. A na szczęście ten puder jest na tyle... Nie mogę. Na szczęście ten puder jest na tyle naturalnie wyglądający, że nie robi mi jakiegoś koszmarnego efektu nawet po bakingu. Taką resztką sobie doklepię na resztę policzków. W czasie, gdy się tak pięknie zapiekam, użyję sobie bronzera od Dr. Ireny Eris. I tym pędzelkiem po bronzerze strzepuję nadmiar pudru. I dokładam sobie jeszcze troszeczkę bronzera, żeby nie mieć takiego płaskiego efektu. Pamiętacie, jak ten baking był modny, a potem trzeba było robić wszystko, żeby skóra po tym bakingu wróciła do normalności, czyli trzeba było tam jakiś mgiełek używać i właśnie bronzerów i rozświetlaczy, żeby ta skóra nie była taka płaska. Nielogiczne po prostu. I zamiast różu użyję sobie cieni z tej paletki i tutaj użyję sobie naturalnego, czyli takiego matowego, a na wierzch ostatnio bardzo lubię używać tego, to jest różany i on jest taki metaliczny, ale jak się go użyje na wierzch jako taki toperek, to wygląda pięknie. Wtedy można nawet zrezygnować z rozświetlacza. Zaczynam od matowego. Jak chcecie używać cieni jako waszego różu, to proponuję używać pędzelka, którym właśnie wcześniej nakładaliśmy, na przykład puder. Wtedy jest on już troszeczkę taki pokryty tym pudrem i nie będzie tak mocno się przyklejał do twarzy. No i przede wszystkim malutko nakładamy, strzepujemy itp. itd. Ok, i na wierzch troszeczkę różanego. Widzicie, że zaczyna się tak delikatnie coś tam błyszczeć na tym policzku. Pięknie to wygląda. A nigdy bym nie pomyślała, że taki cień będzie w ogóle nadawał się na policzki, a wygląda obłędnie, bo on jest taki różowo-miedziany troszkę. I ten blask właśnie jako taki toperek to... coś pięknego. Spryskam się mgiełką od Charlotte Tilbury. I nałożę sobie też rozświetlacz z Stars from the Stars. Mimo że mam przypudrowaną już skórę, to liczę, że tutaj nic mi się złego nie stanie. Uwaga, lecimy. Może gąbeczką. Czemu się nie rozcierasz? Halo? Czyli to jednak nie był dobry pomysł, słuchajcie. No ale udało się to jakoś uratować. Spróbuję może tak paluszkiem z tej strony. Ok, paluszkiem troszkę łatwiej. Bo przecież po tym zapiekaniu to skóra wygląda tak płasko. Zresztą nawet w kamerze jakoś tak dziwnie to wygląda, że trzeba to jakoś po prostu odratować. Brwi pokryłam sobie cieniami z Hean, też z projektu. By the way, następny odcinek to będzie właśnie aktualizacja mojego Project Pen, także zachęcam Was już do oglądania, żeby zobaczyć, jak idzie mi zużywanie kolorówki, bo kupować to jest łatwo, ale zużyć to nie ma komu. I na wierzch nałożę to mydełko ze Stars from the Stars, czyli to czarne. No i świeżo po aplikacji to te mydełka zawsze dają taki efekt, jaki uwielbiam. Szkoda tylko, że to po prostu wszystko zaraz oklapuje. Jeżeli macie jakieś mydełka, które trzymają na mur beton, takie właśnie wyczesane brwi, to dajcie znać. Może zrobimy jakąś bitwę mydełek albo coś takiego, posprawdzamy co? Co Wy na to? I lekko przyklejam do
skóry. I pomyślałam, aby teraz przejść sobie do makijażu ust, bo bardzo chciałabym użyć takiej ciemniejszej pomadki na usta i do niej dopasujemy sobie wtedy makijaż oka. Tak lubię robić, kiedy właśnie sięgam po jakąś ciemną pomadkę, żeby potem też nie przesadzić z tym, co się dzieje na oczach. Więc lecimy, to jest pomadka L'Oreal, płynna pomadka Matte Resistance w odcieniu 425 After Work Drinks. Ja nie piję alkoholu, więc nazwa mi się nie podoba, ale trudno. Wyjęta z opakowania to jest jeszcze bardziej czerwona. Pędzelek Mani Brushes 16. Taka milutka konsystencja. Okej, no kolor jest zjawiskowy. No L'Oreal, powiem Wam, że też umie w produkty do ust bardzo. Więc usta na razie zostawiamy i przechodzimy do makijażu oka. Mam tutaj taką ciekawostkę, jakim są kredki na maki. Nie wiem, czy słyszeliście o tej marce. Jest to marka Bio z certyfikatem i na maki tworzy różnego rodzaju właśnie kredki, jakieś farbki do malowania twarzy, więc jest to tak teoretycznie firma dla dzieci, ale powiem Wam, że te kredki wyglądają naprawdę interesująco. Szczególnie, że jak na biokredkę, to zobaczcie, jaki to ma pigment. Nie? Że to jest jakby legitna kredka. I pomyślałam, aby w tym miesiącu popróbować ją sobie na różne sposoby i zobaczyć, czy jest to raczej i wyłącznie produkt do zabawy z dziećmi, czyli do malowania jakichś wzorków na naszej twarzy, czy też nada się to do takiego po prostu makijażu kobiecego. I ona w ogóle ma bardzo podobny kolor do tej szminki. W tym miesiącu chciałabym się pobawić na pewno paletką Kwiat Paproci. Odcinek z tą paletą mogliście zobaczyć ostatnio, także odsyłam Was serdecznie do tego odcinka, żeby zobaczyć, jakie makijaże można z nią zmalować, ale chciałabym się też troszeczkę skoncentrować w tym miesiącu na naturalnie różowej, bo po prostu zbliża się czas mojego Project Pan i się kończy, więc fajnie by było się nią po prostu zająć porządnie. To może zacznę sobie właśnie od tego różanego, który nakładałam jako toper na policzki i nim pokryję powiekę jak najbliżej linii rzęs. Oczywiście palcem, bo jak żeby inaczej. Ten kolor, on nie jest taki super mocno błyszczący, więc też się nadaje spokojnie do malowania na przykład jakiejś kreski, albo właśnie tak, żeby przy linii rzęs coś się pojawiło. I na wierzch nałożę sobie świętowid. Ten kolor jest taki piękny. Znaczy, on się wydaje po prostu takim złotkiem, no nie? Ale on ma mnóstwo drobinek. I wręcz te drobinki wypadają tak troszkę holograficznie, więc on jest taki wielowymiarowy, nie jest takim płaskim kolorem. Bardzo mi się podoba. Nakładam go na całą powiekę i delikatnie rozcieram pędzelkiem na krawędziach. I użyjmy sobie może właśnie tej czerwonej kredki z namaki. Spróbuję zrobić nią kreskę. Wybaczcie za lusterko w kadrze, ale nie namaluję tego inaczej. Precyzyjnym pędzelkiem dopracuję sobie tą kreskę. Chociaż i tak wyszła ładnie, taka dosyć precyzyjna. Ale wiecie, zawsze może być lepiej. Okej. Wyszło. Robię drugie oko. No zobaczcie, piękne są te rzęsy i ten cień jest taki piękny. Powiem Wam, że nawet jak nie planujecie zakupu tej palety, jakiej nie macie, to zapamiętajcie sobie ten świętowid, bo czasami Glam Shop wypuszcza takie pojedyncze sztuki po konfekcji palet, zostają jakieś pojedyncze cienie i jak będziecie mieli okazję tego świętowida sobie kupić, to sobie kupcie, bo jest piękny, będziecie na pewno zachwycone tym cieniem, bo robi naprawdę efekt, po prostu masy takich drobineczek, a jest wciąż kolorystycznie taki neutralny, bardzo użytkowy, no nie? No i tak się prezentuje skończony makijaż, mi się bardzo podoba. Ja w ogóle uwielbiam czerwień w makijażu, zarówno na oczach, jak i na ustach. W ogóle ja w ciemnych ustach czuję się po prostu jak $1 000 000, więc to jest po prostu totalnie mój vibe makijażowy. Dajcie mi znać, jak u Was z czerwienią w makijażu, jak do niej podchodzicie, bo wiem, że wiele osób się boi albo czuje się źle w czerwieni, jak chora i tak dalej, więc jestem ciekawa, czy jest w tym gronie moich widzów też jakaś garstka osób, które po prostu kochają czerwień tak jak ja. Dajcie mi koniecznie znać, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek, co Was konkretnie zainteresowało i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!